Cześć, witajcie. Na przestrzeni ostatnich 5 lat udało mi się właśnie przy pomocy takiego urządzenia skasować 3, może 4 roślinki. Dzisiaj pokażę Wam, jak uniknąć tego typu sytuacji. A patronem dzisiejszego odcinka jest kanał Działkowiec TV. Odnośnik do kanału możecie znaleźć po prawej górnej części ekranu, mojej lewej. Teraz już z kierunkiem jestem bardziej zorientowany, także moja prawa to nie zawsze Wasza prawa, także prawy górny róg ekranu. Także zapraszam, jeżeli chcecie się dowiedzieć o jakichś działaniach na działce, jak postępować z roślinami, inne tego typu rzeczy, no to zapraszam na ten kanał. Tymczasem zabierzmy się za działanie. O, tu jest właśnie jedna z ofiar. O, kotek przyszedł. O, kotek sąsiadów. Tu jest właśnie jedna z ofiar takiego mojego szałaputnego, niechcący postępowania. No, w każdym bądź razie ta roślinka została kompletnie przycięta taką właśnie kosą spalinową i ja ją, o tu nawet widać, ja ją próbowałem reanimować, tam kleić na jakieś plastry czy inne dziwne rzeczy, ale to nie zdało egzaminu. W każdym bądź razie, jak zrezygnowałem z tych plastrów i łatania poharatanych gałęzi właśnie tymi plastrami i pozwoliłem roślince na działanie, to wyrosła właśnie do tego momentu. No wiadomo, teraz już jest okres zimowy, ona zrzuciła liście, ale jest jak najbardziej żywa. A tu sobie wybierzemy jakiś właśnie materiał, który nam się przyda na to, co chcę zrobić. W każdym bądź razie może te jeszcze będzie dobrze. Na pewno przyda się ukośnica. Jeżeli nie posiadacie ukośnicy, to może zapytać jakiegoś znajomego, na pewno ma. Wam przytnie kilka takich właśnie pieńków. No jeszcze ostateczna opcja to zakupić w sklepie jakimś. Ja już widziałem tutaj w sklepie koło mnie, no to taka jedna osłonka kosztuje 4 euro, bodajże 4-5, coś takiego. No ale sympatycznie zrobić sobie samemu. Przyda się również drut stalowy i do tego drutu stalowego jakieś nożyce. I teraz bierzemy taką beleczkę. I sobie przycinamy na wymiar, jaki nam odpowiada. Oczywiście będąc przy tym ostrożnym. Tym razem zalecam użycie jakiegoś patyka. Z tego względu, że jakby coś odbiło czy cokolwiek, to no wiadomo, bezpieczeństwo to w tym momencie przytnie patyka, a nie nam na przykład palec czy dłoń. Tak samo ważne jest, żeby taka piła miała osłonę, z tego względu, że pracowałem już na jednej budowie, gdzie właściciel firmy miał piłę bez takiej osłony. Ja powiedziałem, że ta piła jest strasznie niebezpieczna, nie? I nie dalej, 3 tygodnie potem
kolega, z którym pracowałem, przyciął sobie palucha, nie? Także uciął. To znaczy dokładnie nie wiem, bo już nie pracowałem dla tej osoby, ale w każdym bądź razie bezpieczeństwo. No i już mamy przycięte. Teraz się pobawimy kompresorem. Teraz niestety już się przyda kompresor albo jakiś inny zszywacz. A nie wiem, czy da radę, to musicie przetestować sobie w domu. Znaczy jeszcze spróbuję poszukać zszywacza. O, gdzieś w warsztacie mam, ale z tym moim artystycznym porządkiem, albo inaczej, dużo rzeczy do schowania, mało miejsca, to tak może być ciężko znaleźć. No i teraz sobie chwytamy. Voilà. Wysokość tych klocków to możemy sobie indywidualnie do swoich potrzeb jak to potrzebuje. I też zależy jak wielki krzew, nie? To możemy sobie też już indywidualnie po prostu przygotować. Czy tam chcemy na 4, na 6 czy na 8, jak nam pasuje. Załóżmy, że ja ten zrobię na 6. No i tu sobie zagnę i utnę. I teraz druga strona. Podobnie. Się sprężynuje drut. No jeszcze jak chcemy tutaj przyblokować bardziej. I przycinamy. I już jest osłonka do naszego krzaczka. A jak ktoś ma wysuszone trochę drewno, no to może obłupać korę. W związku z tym, że prędzej czy później ta kora i tak odleci. A jak ktoś lubi się bawić, no to jeszcze może, nie wiem, sobie przemalować na jakiś kolor, czy cokolwiek. Jak kto chce. No i druga gotowa. A tak już wygląda gotowy produkt. Tutaj już miałem trochę czasu. W każdym bądź razie od tego czasu nie skosiłem żadnej roślinki. Jednak kawałek metalu i drewna to rzecz, która jest mocniejsza od żyłki, nie? Także sprawdza się dobrze, moim zdaniem, w 100%. No i Wam też polecam takie rozwiązanie. Ja wiem, że nie każdy się przyda, że skosił roślinkę, ale podejrzewam, że wielu osobom się to zdarza. Statystycznie, jeżeli w ciągu ostatnich 5 lat mi zdarzyło się 3-4 razy, to podejrzewam, że innym też. Chyba że ja jestem taki mega pechowy. W każdym bądź razie polecam. Jak się spodobało, to zostaw, wiesz co? A ja Was żegnam
Do zobaczenia i widzimy się w następnych filmach.